Siemanko YouTube, dzień dobry, słuchajcie, doczekaliśmy się, mamy w końcu więcej informacji odnośnie epoki eksploracji w CIV 7, ponieważ wczoraj miał miejsce livestream od samego Firaxis i dzisiaj się na tym skupimy. Proszę bardzo, Cywilizacja 7, Navi Gameplay looks amazing, Treasure Fleets, Commanders and New Exploration Civs. Jedziemy. This is the live stream I've really been waiting for. So we've done a lot of work to try to make naval gameplay much more important. And so is the first Tak, bo bardarkę wojenną mają nam pokazać teraz w końcu, nie? I oczywiście są super excited. Nie, no nie użył tego stwierdzenia na szczęście, to może dobrze rokuje. age comes to an end, and the second begins the exploration age. Take a look at what Firaxis revealed for Civilization 7 today. New Statki ładnie commanders, wyglądają. treasure fleets, a whole load of naval gameplay information. Let's get into it. We start by talking about the oceans themselves, the high seas, new tile types, Wysokie wody. dangers, and everything else that's introduced with the exploration age. And while we admire this natural wonder and its wonderful yields, I'm actually going to hand you over to Firaxis, the developers. Ale wiecie co? W porównaniu do Cywilizacji 6 ta ikonka wygląda bardzo biednie. Bardzo, ja wiem, poważnie wygląda tak graficznie. Gdzieś tam starałem się, chyba w user interfejsie w ogóle tą powagę zachować, no bo jednak graficznie z góry, no to tak jest nadal kolorowo. Dla mnie ok, ale te mi się no nie podobają. To wygląda jak były niedorobione po prostu te ikony. To introduce deep sea tiles and the new mechanics. Okay, so we're looking at our cogs. They are still in shallow water along the coast, but there's some darker blue deep water just ahead of them. To And w when you każdej hit części any jest type of ciemniejsza, nie? obstacle that is turn ending, your movement is stopped. And at the beginning of the exploration age, ocean is treated the same way. Ocean is turn ending terrain. It's also dangerous, and every turn you end in the ocean, you take some damage. Ouch. So there are a few things to unpack there. The first one is obviously that coastal tiles return as being roughly navigable in the first age. However, you'll need to get to the second age and the technology I zwróćcie uwagę teraz, jak tam mgła wojny się odkrywa, nie? Ona się może podobać lub nie podobać pod kątem samej w sobie, jakby, prawda? Jak większość rzeczy oczywiście, tylko że kurde, no dla mnie nie pasuje do tego stylu graficznego taka mgła wojny. Wolałbym 100 razy, nie wiem, zwykłą mgłę, albo jakieś tam, nie wiem, jak w Heroesach 3 na przykład, ta mapka kosmosu, albo jakiś papirus, który się spala, albo ten, co był w Civ 6 już, nie? To na dłuższą metę będzie moim zdaniem męczyć oko. that it offers to unlock to access the rest A of może the się map. przyzwyczajemy i And będziemy mieć as to you can see wyjebane. in this clip, even when you do, your ships may still take damage for being in the rough seas. Around 11 damage at the moment, so you can actually afford to sort of brute force it a while and reach out and try and find the Mamy kolejny aspekt historyczny. Słuchajcie, jeżeli statek wpływa na głęboką wodę, to się uszkadza troszeczkę. distant lands. And this is again, somewhat familiar mechanic, but reinforced and strengthened in Civilization 7. Take it over, Firaxis. Ja pierdolę. No jak to wygląda? Patrzcie to, nie? Jak to wygląda? Czy to jest, jakbyście w Paincie sobie po prostu swój kawałek papieru pomalowali, zrobili z tego screena tam, nie wiem, centymetr na centymetr i wkleili to do gry za 500 zł, nie? Dobra, za 300 zł, nie będzie za 300 zł. No to jest obrzydliwe. To jest wstrętne, no totalnie nie pasuje, no. How do distant lands work with different map types? That's a great Okay, question. yeah, that's a really fun question. So, depending upon which map type you select, Okay. either the distant lands is going to be sort of a carbon copy of your homeland area, or it's going to be entirely different. So in this Okej, particular to jest dosyć case, ciekawe. W zależności od tego, jaką sobie mapę wybierzemy, to te odległe krainy będą się od siebie różniły. W sensie, no wiadomo, że to i tak jest randomowe i każda gra będzie inna, ale jak sobie wybierzecie na przykład kontynenty, no to te odległe krainy będą, no nie wiem, załóżmy, że inne niż jak sobie wybierzecie tam Pangeę na przykład, nie? Terra Incognita map. Was selected, which gives To a akurat- nice large continent to begin with, A and przyspieszył. the distant lands To akurat are spoko. highly variable and very different than your homeland. We have other types. It's called Continents Plus, where it'll look like this, and you know that the distant land area is also going to look similar. We have an archipelago map type, where your homeland is a bunch of islands, sort of think of Indonesia in real world,
And the distant lands is also a bunch of islands, so everyone's playing on sort of the same type of playing field, but it's very, very different than what we're seeing here in this I game. love that map. I love that map too, and I also quite like the fact that it sounds like this will be deeply ingrained in the game. It doesn't seem to matter too much what map type you're playing, the distant lands will always somewhat feature. And of course that's tied to continents, which are built into the map, and the technologies that you unlock, maybe master by researching them twice. The technologies that you just saw, as well as these ones on your screen, are pivotal to developing our cities around naval empires as well. And they stress that the key to really harnessing those resources is to lean in, to build either towns, to grab them, or cities on these new distant lands, these new islands. And as you can see, the rewards are actually fairly generous. A lot of them around coastal terrain, money, or food, as you might expect. And later in the video, we'll discuss some brand new civilizations that can make the most of that, just like a canal city could make the most of it here in this specific location. Ale co tu mamy? Nieznany los. Families await news on their seagoing relatives, but nothing has been heard for months. The pain of the loved ones uncertain. No, ale to jest, mamy jakąś historyjkę, tak? I mamy wybór. Jedno daje 125 nauki, a drugie pewnie daje ile? The sea also presents some dangers, though, as they alluded to in an earlier clip, and Civilization 7's narrative events largely drive this. Generally, you'll be given two options. Sometimes there'll be negative ones. A lot of the time, though, from what we've seen, it'll be two positive boosts. Unemployed sailors clustered around docks. Okay, expand the port. They will have to let new skills do. Raczej albo 200 golda tutaj, a tutaj sobie czekamy 2 tury, tak? I zobaczymy, co tam jest potem dalej na tym. You have to choose which one you'd like to Takie keep. quick, From the ones that we quick saw in time the live eventy stream, małe, nie? some of the ones you've seen on screen, some of these benefits are very strong. And that's not the Eventy only ogólnie. new benefit coming to Civilization 7's ocean gameplay, so let's look at that now. Naval gameplay, No, the new dawaj. mechanics, and those treasure fleets. We start with the new mechanic. I'm going to hand Treasure over to the fleet, developers at Firaxis again to explain how coastal tiles are now a benefit to counteract some of those dangers. Any of these exploration age ships can stop on a coastal tile and spend a whole turn there refitting, cutting down some more trees and patching up their sides of the ship where it's taken damage, getting some new tar and pitch. Czyli wprowadzili po prostu do tego taką minigierkę, która ma sprawiać wrażenie, że jesteśmy teraz odkrywcami, odkrywamy nowe kontynenty, żebyśmy się lepiej wczuli, dlatego jak wsiadamy sobie na statek i wypływamy na głębokie wody, no to dlatego nasz statek się trochę psuje, bo jak sobie przepłyniemy potem 4 heksy i dopłyniemy do takiej małej, nic nieznaczącej małej wysepki, będziemy mogli sobie tutaj spędzić z 1 czy 2 tury na wybrzeżu, żeby się naprawić. No... Szanuję za pomysł, ale no dobra, no zobaczymy jak to będzie gameplayowo, czy nie będzie wkurwiać. Might have accumulated that are leaking, and so you can actually heal as you're moving across. There you go. You can now heal as you're exploring these gorgeous lands in neutral coastal tiles. ta nie jest with taka any gorgeous. exploration age ship by the sounds of things. Speaking of these lands, take a look at these. What are perhaps treasure resources. No właśnie, Exotic dawaj. resources from those distant lands Egzotyczne. that will not only reward cities but also fuel the new exploration age mechanic, those treasure ships. Take a listen. Over to you, Ed. But the most important resources are those ones that are so exotic, they're greatly desired back at home, and we can cash them in for amazing profits when we get them back home. And those resources, we'll see some examples of them. Okej. Are what To ten pomysł mi się podoba. Rozwinięcie handlu, czyli możemy sobie zdobyć jakieś surowce, które są tylko i wyłącznie dostępne na tych odległych lądach, sprowadzić je potem do siebie, tak? I sprzedawać na przykład no, za więcej golda, jakieś egzotyczne rzeczy, nie wiem, na przykład kawa, albo mango, albo coś takiego. To jest fajny bardzo pomysł, nie? we call treasure resources. And when you settle near a treasure resource and set up a settlement there that has all the naval facilities, the docks and stuff that it needs, and you get to the shipbuilding technology, which is about halfway through the technology tree, all of a sudden you start to produce treasure fleets. And treasure fleets are units that No ale czekajcie, no to bo nie rozumiem za bardzo. W sensie rozumiem, co powiedział, tylko to się chyba kupy nie trzyma. On powiedział, że są to, jak musimy sobie wybudować port, wiadomo, i potem sobie zacząć robić statki, ale żeby sprowadzać te surowce, no to musimy mieć zbadaną, musimy mieć wybudowaną tam osadę, postawiony port i zbadaną technologię
statków, tak? Kartografię. at No zobaczcie tu. Kiedy osiedlisz się w pobliżu zasobu and skarbów, set up a settlement there that has all the Osada, naval no. facilities, the docks and stuff that it needs. Port, no. And you get to the shipbuilding technology, which is about halfway through the i technology. dojdziesz do technologii budowy statków, to kurwa, przecież żeby się dostać tam na tamtą wyspę, to musimy mieć technologię budowy statków, nie? Najpierw, w pierwszej kolejności. Czy nie? Tree, all of a sudden you start to produce treasure fleets. And treasure fleets are units Okej. that Chyba, że mu chodzi o konkretne jakieś drzewko, że najpierw mamy kartografię, a technologia budowy statków, tych treasure ships, czyli tych statków do przywożenia skarbów, znajdowania skarbów będzie później. No śmiesznie brzmi po prostu na generate początku automatically by ta the wypowiedź. settlement have to be protected on their way home, but if you get them home, you can cash them in for points towards this legacy points and just gold that you can spend on whatever. So there you have it. These A tu w fleets ogóle will be mamy te legacy paths do zwycięstwa jakby, nie? Co zdobywamy. If you are seeking a fortune, distant lands will need the right knowledge and the right tools. Zbadaj kartografię, astronomię, technologii. Pierwszy krok do treasure fleety. Economic legacy of exploration. Okay, kartografia to jest research, no to te punkty, no. Okay. automatically generated in our Jak inne treasure wyglądają. filled settlements. That, by the way, is confirmed twice throughout the live stream. The game will automatically generate these Well, ships that's based on zoomował. a certain number of turns or what have you, but they must be manually controlled. And they tie in with what you've seen on your screen for about the last minute or so. This economic milestone, this goal, the victory conditions, quote unquote, for the second age, of course, of 3 and Civilization 7. Now, this one, the economic one, as well as this one, the military one, are both deeply tied to naval gameplay. The military one, No to jeżeli są obie powiązane z tymi, no, też zbadaj kartografia, astronomię, no to kurwa zajebiście, w sensie, no dobra, nie widzimy jaki jest kolejny podpunkcik do tego, ale pierwszy i drugi jest identyczny, czyli zarówno ekonomiczne zwycięstwo, jak i militarne i obstawiam, że kulturowe i naukowe będą identyczny początek miały. Żeby tylko się nie okazało, że one będą się różniły jedną jakąś pierdółką. Znaczy inaczej, militarnie to ja sobie nie wyobrażam, żeby zwycięstwo militarne było inne niż podbój po prostu wszystkich. Lub większości miast, żeby nie posiadać na mapie. No nie wyobrażam sobie. Jeżeli oni to zrobią, że to będziemy musieli się bić po prostu z mapą, no szczerze w to wątpię, ale początek wszystkich jest się identyczny. Żeby to nie było, że niezależnie od tego, ile mamy graczy na mapie, to i tak naprawdę będziemy się sami ze sobą grać, tam my kontra mapa. No bo po co mamy komuś przeszkadzać ekonomicznie? W sensie w jaki sposób możemy mu przeszkodzić? Tylko go atakując w takim wypadku, nie? actually not so much about the economy and those resources, but instead about grabbing the required technologies, going across the deep ocean, and probably hoovering up some new land, bonus points for distant land territories. Focusing back in on those exotic treasure resources though, it's about connecting those. Gain 30 treasure fleet points. So not the resources themselves, but those treasure ships. And here's one now. Once those are generated and you safely bring them back, you will receive those points, those treasure fleet points. Those points will work toward that economic victory, those objectives, milestones that will ultimately reward you in the next age, whether it be through extra leader attributes or city, civilization-wide benefits. The more of these objectives you can achieve, the more points you will get. Finally, after some technical difficulties throughout today's reveal live stream for the Exploration Age, they also showed us some actual naval combat. Czekajcie, The jeszcze real raz. bones Tu mamy of the walkę game pierwszy raz pokazaną. the more points Atakuje. you will get. Finally, after some technical difficulties throughout Dobra, tutaj jakiś proch poleciał, może jakieś małe działko, bo tak no to łukami sobie tylko strzelają, kuszami, łukami, strzałami tylko strzelają w ten statek. today's reveal live stream for the Dusza belką. Exploration Age, they also showed Też akurat te animacje, nie chodzi mi o te konkretne statków, ale animacje walki jak są, czyli że zaatakuje nasz oddział przeciwnika na przykład, te oddziały są wtedy ciągle przedstawione, że się biją, zanimowane są, to jest akurat takim spoko. us some actual naval combat, the real bones of the gameplay. Again, it was fairly brief. This is literally all of it that you're going to see before we move to the next section. Aha. And most of it is what you might expect, repeating largely that civilization turn-based formula, but perhaps with
Czy oni nie powiedzieli na poprzednim livestreamie przypadkiem, że nie mogą się doczekać, żeby pokazać nam walki morskie, jak wyglądają, i że to jest kamień milowy w serii? Tak kojarzę, że było tak mówione. No to jeżeli to jest jedyne, co na tym livestreamie było pokazane z walk morskich, no to pozdrawiam. maybe better animations and ginormous ships. Speaking of which, the largest ship of all, the Naval Commander. This is the second type of commander to accompany the new military army commander. It's Okay. the first time they've talked about it today as well. The Naval Commander is introduced in the Exploration Age and carries with it a very similar structure and also at least initial benefit to the Army Commander. This Fleet Commander can hoover up nearby units. Also important to note, they teased this Great Person, which is unique to the Spanish recently announced civilization. More on that in a moment, but the Great Person, alongside loads of other things within the city, leader attributes, gives the naval units that we're seeing here a little bit of a buff. In this case, quite a bit of a buff, actually, with 2 extra movement on top of the base 3. Promotions Dwa punkty return, of ruchu to jest course, but sporo. this assemble army, or assemble fleet, probably is the best move. Removing a whole load of micromanagement, potentially, of course, allowing you to spring a surprise attack on an enemy. Whatever your benefit that you see out Śmiesznie, tutaj się będę czepiał, specjalnie czy niespecjalnie, ale zabawnie wygląda, jak te statki dwa się na siebie nakładają, nie? Są po prostu za długie. of this is just a great thing, I believe, to see another commander, as we probably expected in the second combat domain. Nie, ale pływają domain of the pięknie. Ta exploration animacja The pływania ships are świetna. pretty big. They're pretty big. They Aha. kind of barely 2 sloty jednostek. 2 unit slots and land units. Okay. Chodzi pewnie o morskie i lądowe jednostki. Coś dodatkowo. fit within a tile, and you can see that here alongside the same structure that the army commander has, but of course with different benefits. A nie, sorry, dobra, to jest, że 2 sloty na jednostki morskie i że jednostki lądowe też mogą się pakować do tego komandera. This Okay, time for dowódcy. the fleet commander. The way this works is you build up experience generally. There may be No. other ways, but Nie wiemy generally ile it'll jeszcze. be by engaging in combat, being near combat to get these points. And you can assign points based on your experience to get benefits, like +2 unit slots within your commander. Or on the bombardment side, extra combat zasłaniam strength for mnie. naval units within the radius of the commander while they're fighting land, which is pretty cool. +1 ranged attack distance for naval units. That in of itself seems super strong. Down in the second tier of bombardment, you'll have to work your way there. No. And finally at the bottom, A tu co mamy jako ultimate, bo tamte były nudne, tam tutaj ruch, tutaj nie, tutaj siła, tutaj zwiększony zasięg ataku, a tutaj jednostki marynarki w the commander w probieniu dowódcy mają obrażenia rozpryskowe, splash damage. Enemy units in tiles subjected to that take 50. No dobra. No obszarówka po prostu, tak, że nasze ataki teraz są po prostu obszarowe, no tyle. gunfire support. 50% Naval mniej units obrażeń will deal niż główny cel. splash damage if they're within the radius of the commander. Units adjacent to your target will take 50% of the total damage. That is very strong because, of course, the commander has this radius, right? This area of effect, essentially. And if your units are within it, they'll all get this benefit. Am I overstating it? I don't think so. I think that's just really insane. And adding to that, once you complete one of the trees, like the bombardment tree, you can unlock a commendation point. In this case, they've unlocked duty, an Ah. ability for the fleet commander. Czyli tutaj jest jakiś ultimate, jeżeli całe drzewko dojdziemy, w sumie ile punktów jak będzie? To jest dobre pytanie. Ale chyba jak tą ostatnią umiejętność w drzewku sobie jakąś odblokujemy. No ale w każdym razie dostajemy heroiczną umiejętność. Direct damage to unit in the command radius that has the same domain as the commander. Okay. That gives them what they call heroic assault, basically a one-off direct damage to a unit. This does not trigger a fight, by the way, it's just damage. You won't receive any in exchange. You just shoot them and deal damage to them, bombard them. Seems very good. It's on a cooldown. There was a little bit of debate on stream whether it cooled down every turn or a bit longer. Czyli wychodzi na to, żeby sobie możemy z tych commendation pointsów wybrać jakie chcemy, w zależności od tego, ile punktów rozdamy sobie tutaj. Nam się odblokuje jedna możliwość, może Like a lot of więcej. things, of course, it's still subject to change and still early days. But these fleet commanders look so good for naval combat. And complementing them, we have some new leaders and civil Dobra. Okej, to, że wyglądają mocno,
spoko, no bo to musi być jakby jakiś tam core rozgrywki, ponieważ zmieniają dosyć sporo mechanicznie pod tym kątem, nie? Zresztą pod innymi też. Natomiast to, co mi się nie podoba, albo to, jakie mam obawy, mamy generała lądowego jednego, przedstawionego, i teraz drugiego generała, który jest jako marynarki wojennej. Każdy gracz będzie posiadał takich samych dowódców, zarówno tych lądowych, jak i tych marynarki wojennej. Przynajmniej do tej pory pokazano nam jakby 2 rodzaje. Nic nie jest wspomniane, że będzie ich kilka rodzajów. To, co wiemy jakby prawie na pewno, to że jeden dowódca nowy na daną epokę, czyli antyk, dowódca ten lądowy, era eksploracji, czyli ten właśnie marynarki wojennej, no i jakiś modern age, no są spekulacje, że to będzie od lotnictwa, prawda, coś z tym związane, ale jeżeli będzie tak, że będą tylko te rodzaje, no to te rozgrywki nie będą się od siebie za bardzo różniły pomiędzy graczami. Będziemy bardzo ograniczeni w tym, jak będziemy chcieli zagrać. Takie jest moje zdanie na ten temat, nie? Tak to wygląda za mało. W porównaniu do tego, co mieliśmy w CIV 6, jasne, mieliśmy wielkich generałów, spoko, i ten wielki generał dawał nam jakiegoś, i tak na początku na premierę byli chujowi, bo dawali prawie nic, dopiero później w patchach to zmienili i dawali jakieś większe bonusy. Ale był sobie generał, który zwiększa obrażenia na przykład wszystkich, w określonym obszarze wszystkich statków. Kolejny generał dawał na przykład zwiększony ruch, kolejny dawał siłę naszych statków, wiecie, już 3 i nawet niech dają jedną rzecz, ale ich nie było tak, znaczy było łatwo zdobyć, jak sobie tam pływaliśmy i prowadziliśmy jakby też wojny, ale, bo się te punkty generowały, ale byli unikalni, Każdy miał do nich dostęp, ale jedna osoba tylko mogła ich mieć. Ta, która pierwszą zbierała punkty wielkich ludzi. I to było o wiele lepsze, tak myślę. Moim zdaniem, o wiele lepszy system niż ten, który tutaj nam prezentują. Civilizations that were just announced, hard announced, A, or nowa ta. soft announced, Isabella. if you were paying attention or listening. Isabella was the main announcement, and along with her, the Spanish civilization in the exploration age. Okay. Of course, you don't have to play them both together. Isabella is a leader separately, and you'll play as her throughout the entire game, whereas Spain will be age specific. Another thing that they soft announced Dobra, będzie on the tutaj- Civ selection screen as we were moving Będzie, through dobra. from the first stage to the second was Mexico. On the right hand side there you can see that this will unlock Mexico in the modern age if we move through to play as Spain. So Spain is one of the possible precursors. They also explained this, in my opinion, kind of confused UI where the 2 ticks are in the middle there. If you play as Greece or as Isabella, you will be able to play as Spain. That's what that's saying. You met one of the conditions out of 3, in fact, 2 of the conditions. Moving on, though, to Isabella. Dobra. She is an expansionist. No nie, no na logikę, jeżeli prezentują nam epokę eksploracji, no to musi być ekspansjonistka, nie? Musi być lider, no musi taki po prostu być i chuj. And an economic-focused leader. She has a starting bias of the coastline, which makes perfect sense for what we've been talking about. And returning Dobra, from Civ 5, pokaż się lider agenda. Wanderlust. Lubi liderów, którzy nie posiadają żadnych naturalnych cudów i nie lubi liderów, którzy mają więcej niż ona. doesn't really like leaders Okej. with natural wonders. A tu? She's a Lider bonus, 300 golda. Nie wiem, te wartości, jakie tu są przedstawiane, tak jak macie wielego, to są jakieś pojebane. 300 golda za każdym razem, kiedy odkryje cud natury. Jest podwojone, jeżeli ten cud natury znajduje się w odległych lądach. Mówię, nie wiadomo po prostu, czy 300 golda to dużo czy mało, ale wiemy, żeby przekonwertować na przykład osadę do miasta, będziemy musieli zapłacić, przynajmniej za pierwszym razem lub w którymś tam etapie, 950. No to 300 golda wydaje się dosyć sporo. Dosyć sporym bonusem. She's a natural wonder gal, speaking of which 300 gold whenever she discovers one, and double that if it's in one of those distant lands that we were talking about earlier. And you'll be able to use that gold to purchase naval units with a plus 50% discount towards purchasing. No, to taki ten bonusik taki o 50% taniej można sobie kupować jednostki marynarki. I tańsze są w utrzymaniu, minus 1 golda. W sensie, no ile statek może kosztować? Utrzymanie golda jako ten 3 golda gdzieś max, nie? Tak mi się wydaje za statek. Coś takiego. Może nie, no 3, no bo 50% to było, chociaż 50% tutaj, że jest taniej, to może i 2 golda, bo tu minus 1. Them and -1 maintenance on them across the board. Seems like a juicy leader heavily inspired, as they mentioned on stream, by the leader Isabella from Civilization 5.
Speaking of leaders and civilizations, also Mongolia had a specific point about it highlighted. Another exploration age No kurde, i widzicie, o co mi chodzi, jakie to jest nierówne w tym user interfejsie? Bo ten tutaj przedstawiony na przykład, to te ikonki, nawet te białe, one tu pasują do całokształtu. Wyglądają ładnie. Tutaj gdzieś jakaś poświata taka złota, bo jest lider, nie? Czyli taka ważniejsza, bardziej heroiczna, epicka. A tamte tam przy tych statkach, przy zwiedzaniu, przy odkrywaniu terenu, te kolorowe kwadraty, co były, no wstrętne. Recently-ish revealed. Their condition for this military objective victory pathway is just a little bit different than everybody else's. Aha. They're of course not really going to be a naval power, but feature in the exploration age. And to address this, the developers have decided that they can also conquer cities and settlements in their homelands, not just settlements in distant lands. That's a nice touch, unique to the Mongols, of course, historically. If you're familiar, then that will make perfect sense. And also, to me, highlighted another way Ej, how... czy to wygląda tak, że my nie będziemy wiedzieć, jakie technologie mamy tutaj po prawej stronie dalej do odkrycia, dopóki nie odkryjemy? Specialization can be buried right down into the little details of victory conditions and also these unique civics, unique to each civilization. What's not unique to each civilization A nie, will dobra, be to the była, things that no you tak, build. tam było drzewko do cywilizacji w zależności od... Okej, dobra, mój błąd. And of note, they mentioned that bridges and other ways to turn water tiles into this sort of new framing for tiles or districts, urban, is possible. Again, like those bridges and other ways that they alluded to help you expand out from your city centre, because as a reminder, city tiles must grow out contiguously. They must be attached. Ej, And so ten port akurat tutaj, fajna miejscówka, w jakimś jeziorku, cyk, cyk, cyk tutaj, i połączona to jest chyba tą właśnie nawigacyjną rzeczką, nie? I tam też jest natusz już zwykła. Taki, jak to się nazywa? Cieśnina? Fajne miejsce było, no. you can use tiles like these ones here, where navigable rivers reach cities, lagoons, lakes, whatever, all flowing in together. Look at that beautiful display of tiles. Well, you can utilize that to your advantage and build urban buildings around those to connect to a larger city. And that's just one example of what I'm going to talk about in my next video. Thank you so much for joining me in this one. I wanted to get this out quickly because it is exciting news, but also as a focused piece. So much of what they talked about in this live stream, that I will of course link below, was about Navy, Religia. naval gameplay, but it was quite disjointed throughout the Czekaj, to pokaż. Religia, możemy sobie co, wybrać wierzenie, tak? I tutaj jeszcze Founders i Unlock. Dobra, no to wygląda tak, jak było w Cywilizacji 6. Tylko nie mamy wielkich ludzi, no to nie będziemy potrzebowali profeta do tego. I tutaj co mamy? Konwersacja. Znaczy conversion, przejęcie. The new founded towns in distant land start with legend in place. 2 do ruchu dla misjonarzy, czy będą misjonarze? Kiedy się embarked pakują, tak? Czy wypakowują? Wszystkie jednostki morskie dostają +1 do ruchu. 5 do siły. Conquered settlements cover to your religion. Okej. some 2-hour live stream. So I wanted to pull it all together and give you one place you could come to see this wonderful set of changes. In my second video, the sister video to this one, I'll cover off the rest of the exciting things, namely religion, lots of stuff about faith, as well as some city district stuff and some other little gems in there. So keep an eye out for that. I'll be working on it as we speak if it's not already linked down below. Thank you for joining me. I'll see you next time. Okej, no dobra. No słuchajcie, no mieli nam pokazać walki morskie, jak wyglądają, bo tak się tym chwali, nie pokazali tego jeszcze. Mamy tam sobie te odległe krainy, odkrywanie. Fajne jest to, że te kontynenty w tych odległych lądach będą się różniły w zależności od mapy, jaką sobie wybierzemy, że raz będą bardzo podobne do tych, a raz będą totalnie inne. Wiecie, jak weźmiemy kontynenty, załóżmy, że będą inne, jak weźmiemy Pangenów, załóżmy, że będą takie same, nie? To jest bardzo fajne. Super, że będą te surowce, te luksusowe, czy egzotyczne bardziej, będziemy musieli sobie przetransportować z jednego miejsca do naszego głównego miasta i wtedy dostaniemy za to jakoś tam pewnie dużo kaski. Trochę sceptycznie podchodzę do tych teraz warunków zwycięstwa, bo jak widzieliśmy, to początek jest bardzo podobny i boję się, żebyśmy nie doszli do momentu, w którym będziemy tak naprawdę prowadzili grę sami ze sobą. Na zasadzie, no...
kulturowo wybuduj po prostu więcej cudów niż przeciwnik. I tak naprawdę jedynym sposobem, żebyśmy przeszkadzali, to jest albo wybudować swój cud szybciej niż tamten, albo militarnie pójść i zacząć go atakować, żeby go spowolnić produkcję, albo podbić mu miasto, gdzie ten cud jest wybudowany, albo w ogóle, no tak, no podbić miasto, gdzie ten cud wybudował. No ale zobaczymy, zobaczymy. Na razie były tylko pokazane dwa pierwsze, że potrzebujemy zarówno do ekonomicznej, jak i militarnej, więc zakładam, że do kulturowej i naukowej także, zbadać kartografię i tam jeszcze było, no ogólnie, żeby badać sobie po prostu te dalekie lądy. No dobrze, moi drodzy, tyle ode mnie. Dajcie znać w komentarzu, jak wam się podoba epoka eksploracji, jak się na to zapatrujecie. Jeżeli się podoba materiał, no to kciuk lub łapka w górę, chociaż to jest to samo. I widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć.